Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universeofmemory.pl i .com. Jeśli chodzi o walkę z nowotworami poza typowymi konwencjonalnymi terapiami od chemioterapii, radioterapii i immunoterapii, nie ma w świadomości przynajmniej społeczeństwa, uważam, wiele terapii, które są sprawdzone, są dobrze przebadane, mają wysoki profil bezpieczeństwa i tym samym jednocześnie mogą pomóc osobom chorym czy rodzinom osób chorych. I takim właśnie suplementem, który oczywiście można nabyć bez problemu, bez recepty, zajmiemy się w tym odcinku, a mianowicie przypatrzymy się badaniom dotyczącym melatoniny. Melatoninę oczywiście wszyscy znamy, jeśli chodzi o suplement, który będzie pomagać nam w leczeniu zaburzeń snu. Natomiast co ciekawe, jest to właśnie jeden z najlepiej przebadanych suplementów, jeśli chodzi o walkę z nowotworami. Opiszemy sobie w tym odcinku, przyjrzymy sobie badania, mianowicie w jakich czy przy jakich nowotworach melatonina będzie pomagać, jak może wspierać klasyczną terapię konwencjonalne leczenia nowotworów, jakie dawki trzeba brać, kiedy można tą melatoninę brać, efekty uboczne, czy właściwie można powiedzieć praktycznie brak efektów ubocznych, o co właśnie chodzi, oraz różnego rodzaju informacje, które przybliżą melatoninę, bo wydaje mi się, że jest to zdecydowanie jeden z takich bardzo, bardzo niezrozumiałych hormonów, który pojmujemy w bardzo uproszczony sposób w porównaniu do mechanizmów, poprzez które ta melatonina będzie oddziaływać. Zaczynamy. Zaczniemy od podstaw, a mianowicie skąd bierze się melatonina. Melatonina i cały ten proces, cały ten mechanizm jest opisany szczegółowo w tym filmiku, łącznie z konsekwencjami upośledzenia tego mechanizmu, tego procesu produkcji serotoniny i melatoniny. Dowiesz się o tym właśnie tutaj. Natomiast w uproszczeniu, na potrzeby tego odcinka musimy wiedzieć, że tryptofan jest przekształcany w serotoninę, serotonina jest przekształcana w melatoninę. I 90% konwersji tryptofanu w serotoninę będzie odbywać się w jelitach w komórkach enterochromafinowych. Tryptofan jest aminokwasem, on jest, można powiedzieć, powszechnie występujący w olbrzymiej ilości produktów spożywczych, nabiał, mięso różnego rodzaju, w orzechach znajdziemy i ziarnach. Ciężko jest mieć, można powiedzieć, niedobory tryptofanu. Ten tryptofan ma to do siebie, że dosyć łatwo jest w stanie przenikać barierę krew-mózg, więc o ile ta serotonina, 90% tej serotoniny produkowanej w jelitach, ona nie ma wstępu do mózgu, bo jest blokowana przez barierę krew-mózg, to sam tryptofan może właśnie przejść przez barierę krew-mózg i tam dalej jest przekształcony w mózgu w serotoninę i następnie w melatoninę. To, na czym większość osób się skupia, to, że sama melatonina w mózgu jest produkowana w ośrodku, który nazywa się szyszynka. I to jest prawda. To, czego wydaje mi się nie wie prawie nikt, jest to, że ta pula melatoniny produkowana przez szyszynkę to jest zaledwie 5% całej puli melatoniny produkowanej w ciele. 95%, i tu zrobimy dramatyczną pauzę, jest produkowany gdzie indziej. I zaraz sobie oczywiście dojdziemy do tego, gdzie. Natomiast nie bez powodu skupiamy się na szyszynce jako źródle melatoniny, ponieważ jest to źródło, które będzie umożliwiać osiągnięcie najwyższego stężenia melatoniny. Szacuje się mniej więcej, że najwyższe stężenie melatoniny będziemy odnotowywać między 2 a 4 nad ranem i będzie ono wynosić od 80 do 120 pikogramów na mililitr. Natomiast w ciągu dnia stężenie melatoniny, kiedy ta szyszynka przestaje już być aktywna w tym sensie produkcji melatoniny, wciąż praktycznie cały dzień będziemy odnotowywać stężenie w komórkach melatoniny, które będzie wynosić od 10 do 20 pikogramów na mililitr. I właśnie o to chodzi. Ta melatonina jest cały czas obecna w komórkach, jest cały czas obecna w ciele. Musimy dotrzeć do tego, po co ona tam jest. Zanim przejdziemy dalej, a jest mnóstwo do omówienia, zrobimy krótką przerwę, żeby przedstawić sponsora tego odcinka. Sponsorem jest nieustannie Mięsna Paczka. Jeśli ktoś nie jest zaznajomiony, to Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z ekologicznych, polskich hodowli, gdzie mięso jest hodowane tak, jak Pan Bóg przykazał, mianowicie bez żadnych boosterów wzrostu, bez antybiotyków, czyli hodowla odbywa się w naturalnym tempie. I to gwarantuje, że po prostu mięso jest świeże, jest jak najwyższej jakości. Jak to wszystko działa? Wchodzimy sobie na stronę Mięsnej Paczki, możemy sobie przewinąć, wybrać jedną z gotowych paczek takich mięsnych, które nam pasują, a jeśli nie pasują, nie ma problemu. Jest mnóstwo różnego rodzaju produktów i możemy samodzielnie skompletować paczkę według potrzeb naszych kubeczków smakowych, czy też
też potrzeb kubeczków smakowych naszej rodziny. Punkt drugi, wybieramy, gdzie ta paczka ma zostać dostarczona i punkt trzeci, paczka zostaje dostarczona, co nie powinno nikogo dziwić. Ona jest świetnie zabezpieczona, ponieważ mięso jest mrożone bezpośrednio po uboju. Sama paczka jest zabezpieczona, jest warstwa izolacyjna, jest zmrożona suchym lodem i to gwarantuje, że mięso ma najwyższą możliwą świeżość. Możemy przełożyć je bezpośrednio do zamrażarki i wyciągać, aby gotować, kiedy po prostu nam przyjdzie taka ochota albo przyjdzie taka potrzeba, co moim zdaniem akurat fantastycznie minimalizuje różnego rodzaju wyrzucanie niepotrzebne mięsa, bo się zepsuło. Dzięki jeszcze raz za sponsorowanie tego odcinka Mięsnej Paczce. Jeśli ktoś nie zamawiał jeszcze, to z kodem Bartosz10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Lecimy dalej. 95% melatoniny jest produkowanych po prostu w mitochondriach, wychodzi na to. Zanim w ogóle szyszynka historycznie czy ewolucyjnie zaczęła produkować melatoninę, wychodzi na to, że już nawet wtedy nasze komórki ciała produkowały melatoninę. I początek tego mechanizmu produkowania melatoniny szacuje się na mniej więcej erę Triasu, czyli jedną z tych er mezozoiku, 250 milionów lat temu. Co ciekawe, mamy badania, które pokazują, że melatonina będzie występować między innymi w roślinach, w liściach, będzie występować między innymi u chyba wszystkich rodzajów alg, na pewno przynajmniej niektórych, u kręgowców, bezkręgowców. I pytanie, jaka jest właśnie funkcja w ogóle występowania w komórkach tego melatoniny. Jeszcze raz, 95% melatoniny będzie występować, czy będzie produkowane przez mitochondria i w komórkach. Najprawdopodobniejszym mechanizmem jest to, że mitochondria to, przypominam, jest jedno z największych źródeł produkcji wolnych rodników. Całe te procesy metaboliczne różnego rodzaju będą zachodzić oczywiście w mitochondriach. Podczas tych procesów będą powstawały bardzo duże ilości wolnych rodników, czyli są te rodniki tlenowe, ale to również rodniki azotowe, peroksyazotyn choćby, które będą wywierać duży wpływ na mitochondria. Więc chodzi na to, że ten mechanizm ewolucyjny produkcji melatoniny w komórkach był potrzebny właśnie po to, żeby eliminować na miejscu produkcji już te wolne rodniki, czy można powiedzieć różnego rodzaju szkodniki, które mogą potencjalnie upośledzić funkcję mitochondriów, tak? Czyli funkcję, można powiedzieć, tych organeli, od których zależy całe nasze nie tyle optymalne funkcjonowanie, tylko w ogóle funkcjonowanie i życie. Więc o ile melatonina produkowana w szyszynce jest zależna od cyklu dobowego, czyli ten klasyk, zaczyna się robić ciemno, zaczynamy produkować większe ilości melatoniny w szyszynce, tak, te 95% melatoniny produkowanych w mitochondriach po całym ciele jest niezależna od cyklu dobowego i będzie zależeć tak naprawdę od metabolizmu. Czyli kiedy pojawia się zwiększone obciążenie tym stresem, czy to tlenowym, czy azotowym, produkcja melatoniny jest zwiększana i to jest ciekawe, pokazano to również w wielu gatunkach właśnie kręgowców, roślin, bezkręgowców. W momencie na przykład, kiedy zwiększa się zasolenie gleby rośliny, coś co jest stresorem, czy zmienia się temperatura w otoczeniu danej rośliny, w zależności od oczywiście preferencji tej rośliny, produkcja melatoniny w komórkach takiej rośliny zaczyna rosnąć. Jeszcze raz, ta melatonina produkowana w mitochondriach, ona jest niezależna od cyklu dobowego, ona będzie zależeć od metabolizmu i też potencjalnie właśnie potrzeb naszych mitochondriów. Ciekawostką jest to, że ewidentnie widać to między innymi po ekspozycji na słońce. Jeśli chodzi o te spektrum światła, na które będziemy wyeksponowani wychodząc na dwór, to oczywiście wiemy, że będą to promienie ultrafioletowe, które są dosyć dużym stresorem dla organizmu. Tak? One będą powodować między innymi znaczne zwiększenie produkcji wolnych rodników. Natomiast częścią inną tego spektrum jest światło bliskie podczerwieni, oczywiście też między innymi częściowo podczerwień. I to światło z kolei, ja omawiałem je w wielu odcinkach, będzie miało to do siebie, że będzie powodować zwiększenie produkcji różnego rodzaju antyoksydantów, tak? Czyli generalnie automatycznie nasze ciało zaczyna reagować na ten stresor w postaci światła ultrafioletowego i zaczyna produkować właśnie poprzez stymulację tym światłem bliskim podczerwieni, zaczyna stymulować nasze mitochondria do produkcji większej ilości antyoksydantów. I wiemy to, bo jeśli weźmiemy sobie na przykład właśnie jakąś grupę ludzi i zaczniemy naświetlać osoby tym światłem, to okazuje się, że znacznie zwiększamy w ten sposób produkcję melatoniny w komórkach. I dlatego też światło podczerwone czy bliskie podczerwieni może być po prostu używane, żeby polepszyć sen, tak? Czyli naświetlanie się wieczorem jest w stanie sprawić, że będzie nam się lepiej spało. I tutaj jeszcze również ciekawostka, dawno temu mówiłem, to było jeden z pierwszych odcinków chyba na kanale, że mamy zaledwie
niewielką stosunkowo grupę takich dużych neurotransmiterów i hormonów, które działają na nas odprężająco. Jeden z nich omawiałem w odcinku bodajże o kawie, to jest adenozyna. Ona mniej więcej stężenie ma w komórce 300 mmol w warunkach niestresowych. Natomiast kiedy pojawiają się stresory, choćby w postaci infekcji, znacząco stężenie adenozyny, która właśnie działa na nas, między innymi odprężająco, tak jak choćby neurotransmitter GABA, zaczyna rosnąć. Wszystkie badania obecnie na to wskazują, że dokładnie to samo będzie działo się z melatoniną. Kiedy zwiększa się ilość stresorów, zwiększa się również ilość melatoniny w komórce i prawdopodobnie mechanizm takiego chronicznego zmęczenia, który występuje u wielu osób, które są chore na różnego rodzaju właśnie choroby chroniczne, będzie wynikać po części z tego, że zaczyna zwiększać się stężenie adenozyny w takich komórkach i również zaczyna zwiększać się stężenie melatoniny w tych komórkach i właśnie te hormony będą działać na nas odprężająco, usypiająco. Człowiek nie ma wtedy specjalnie dużo energii. Ostatnią rzeczą, którą rzeczywiście musimy wiedzieć, jeśli chodzi o funkcjonowanie melatoniny, to jest dlaczego jest to absolutnie wyjątkowy antyoksydant. Obecność czy produkcja melatoniny przez mitochondria ma na celu właśnie ochronę mitochondriów przed nadmierną ilością stresów. Więc co czyni melatoninę wyjątkowym antyoksydantem? Po pierwsze, jest to antyoksydant, który nie ulega, ja to nazywam recyklingowi. Mamy takie antyoksydanty klasyczne oczywiście jak witamina C, glutation, witamina E i te ogólnie antyoksydanty mają to do siebie, że one działają w sieciach, bo wzajemnie i się utleniają i redukują, czyli można powiedzieć, redukcja to będzie ten proces ponownej aktywizacji tych antyoksydantów, więc one mogą naprawdę dłuższy czas jakby zostawać wyłączone, potem włączane i tak w kółko. Nie melatonina. Melatoniny nie można recyklingować, więc właśnie to jest jedna z tych bardzo, bardzo ciekawych rzeczy, które będą niezbędne, żeby zrozumieć, czemu melatonina tak fajnie działa przy leczeniu nowotworów. Jest to, że jeśli już ją zużyjemy, to komórki będą musiały wyprodukować jej więcej, nie można po prostu jej recyklingować. To jest pierwsza bardzo ważna rzecz. Druga jest taka, że jest to jeden z niewielu znanych nam antyoksydantów, który nie jest prooksydantem, czyli nie działa utleniająco. Duża część osób nie wie, że nie ma mnóstwa antyoksydantów takich uniwersalnych, w sensie, że one zawsze działają przeciwutleniająco. Wiele antyoksydantów jest antyoksydantami w określonych warunkach, a w innych warunkach staje się prooksydantami, czyli zaczyna zwiększać utlenianie, może zwiększać między innymi stany zapalne. I witamina C należy między innymi do takich antyoksydantów, które właśnie w warunkach choćby obecności większej ilości wolnych jonów żelaza stają się prooksydantami. Tak, i właśnie w takich warunkach mogą zachodzić reakcje Fentona, Haber-Weissa, czyli te reakcje, w których rodniki hydroksylowe są produkowane. Więc melatonina nie ma takich właściwości, to jest bardzo ciekawe. Nie działa nigdy jako prooksydant. Zawsze jest to antyoksydant. Kolejne 3 fascynujące właściwości to jest takie, że melatonina ma właściwości i hydrofilowe, i lipofilowe, to znaczy, że będzie dobrze przechodziła, rozpuszczała się i w wodzie, i w tłuszczach, co sprawia, że generalnie jest w stanie dotrzeć wszędzie tam, gdzie potrzebuje, żeby te swoje funkcje ochronne oddziaływać. Kolejna ważna rzecz to jest, ma działanie antyoksydacyjne, ochronne, jeśli chodzi o mitochondria, bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie to znaczy, że sama melatonina z siebie jest tak zwanym właśnie wychwytywaczem między innymi wolnych rodników, tych rodników tlenowych i azotowych. Natomiast działanie pośrednie polega na tym, że będzie zwiększać produkcję różnego rodzaju enzymów, które działają antyoksydacyjnie. Czyli będziemy mówić o dysmutazie ponadtlenkowej, katalazie, czy choćby peroksydazie glutationu. Więc melatonina działa i bezpośrednio, i pośrednio, zwiększając produkcję tych enzymów, które z kolei są same z siebie, szczególnie glutation, ta peroksydaza glutationu, bardzo mocnymi antyutleniaczami. Ostatnia rzecz, która będzie nas interesować, to melatonina, ja lubię tak o tym myśleć, działa jak hydra. Jeśli zetnie się głowę melatoniny, to odrastają kolejne głowy, w tym przypadku 2. I na czym polegają te głowy? Melatonina jest antyoksydantem, ale po zużyciu jest metabolizowana do 2 kolejnych związków, które również mają działanie antyoksydacyjne. Takim chyba najpopularniejszym związkiem jest cykliczna 3-hydroksymelatonina. Jeszcze jest drugi, której nazwę nie pamiętam, gdzieś tu wrzucę na ekran, bo jest strasznie długa i zagmatwana. Ale właśnie melatonina jest antyoksydantem, pobudza inne antyoksydanty do roboty, ale po rozkładzie
zamienia się w inne związki, które również te metabolity są antyoksydantami. Więc naprawdę fantastyczne działanie, jeśli chodzi o spektrum różnego rodzaju właściwości. Przejdźmy w końcu do tego, jak melatonina może pomóc w walce z nowotworami. Pierwsza rzecz, którą chcemy wiedzieć, chociaż ciężko to szacować, to są takie moje to z kapelusza szacunki, jest, że 80 do 90% wszystkich badań, które posiadamy, randomizowanych, epidemiologicznych, między innymi kohortowych, będzie tyczyła się tego, jak melatonina pomaga w leczeniu nowotworów litych. Absolutna większość wszystkich nowotworów to są nowotwory lite, tak? To znaczy lite możemy sobie po prostu wyobrazić, są jakieś guzki, tak? Są jakieś grudki, stąd nazywane są litymi. Więc są to oczywiście nowotwory płuc, to może być rak jajnika, to może być rak jelita grubego. Wszystkie, można powiedzieć, absolutne klasyki, które będą się pojawiać w społeczeństwie. Ta mniejsza pula badań dotyczących melatoniny tyczy się różnego rodzaju nowotworów krwi. I tam badania również są obiecujące, natomiast jest ich dużo mniej. Więc przede wszystkim ja będę skupiać się w roli melatoniny w leczeniu właśnie nowotworów litych. I to, co czyni melatoninę wyjątkową, jeśli chodzi o działanie, jest to, że jest w stanie oddziaływać na każdym z etapów rozwoju nowotworu. Będziemy mieć inicjację, czyli można powiedzieć tworzenie nowotworu. Wiemy, że melatonina z badań jest w stanie tutaj działać poprzez m.in. zmniejszanie aktywności różnego rodzaju czynników wzrostu, czy to TGF, czy HGF, czy IGF-1, zmniejsza tą aktywność. Potem my będziemy mieć okres wzrostu tego nowotworu, do rozprzestrzeniania się. Wiemy również, że działa na tym etapie i na końcu mamy okres przerzutów, czy etap przerzutów. Również wiemy, że melatonina będzie pomagać zapobiegać, czy łagodzić ten proces. Zacznijmy z łuby, to znaczy od metaanalizy z roku 2012. Nieustannie przypominam, metaanaliza to jest badanie, które podsumowuje wnioski i dorobek innych badań po to, żeby zwiększyć, można powiedzieć, siłę wnioskowania statystycznego. Ta metaanaliza obejmowała w sumie 8 badań randomizowanych, czyli rzeczywiście wiemy w warunkach kontrolowanych, że ta melatonina była podawana i wiemy, jakie były efekty tego. Czyli można powiedzieć najlepsze z naszego punktu widzenia, jeśli chodzi o sprawdzenie działania, aktywności jakichś różnego rodzaju związków, są właśnie takie badania. Ta metaanaliza obejmowała 8 badań randomizowanych. W tych badaniach wzięło udział 761 osób i wszystkie te osoby miały różnego rodzaju nowotwory. To były nowotwory właśnie płuc, to były nowotwory jelita grubego, nowotwory szyi, nowotwory mózgu, nowotwory piersi. I co badanie to pokazało? W tym badaniu podawano wieczorem 20 mg melatoniny uczestnikom i mierzono przez 1 rok, jak to wpłynęło na proces konwencjonalne leczenia, czyli m.in. chemioterapia, w zależności od przypadku chemioterapia, radioterapia. I dla porównania 20 mg to jest naprawdę duża dawka. Najczęściej, jeśli chodzi o używanie melatoniny, żeby leczyć zaburzenia snu, będzie stosowało się do 5 mg. Rzadko można stosować przy większych kłopotach 10 mg, ale to naprawdę rzadko, więc można powiedzieć taka normalna dawka, jeśli chcielibyśmy sobie znaleźć punkt odniesienia, to jest 5 mg na noc. Tam podawano 20 mg na noc takim osobom. Ja sam czasami, jeśli szczególnie jadę w obce miejsce, stresuje mnie to i chcę pójść szybciej spać, to dla mnie 3 mg melatoniny to jest koniec. Po prostu wezmę i wkrótce potem znikam. Także to jest nasz punkt odniesienia. Więc dawano im 20 mg. Jaki to miało wpływ na wyniki leczenia? Warto jeszcze podkreślić, że 3 z tych 8 badań tyczyły się niedrobnokomórkowego raka płuc, więc to jest na pewno najbardziej reprezentatywna część, jeśli chodzi o nowotwory, jeśli chodzi o tą metaanalizę. Wyszło tak, że częściowa lub całkowita remisja, jeśli chodzi o osoby, które stosowały tą dawkę melatoniny, wynosiła 32,6%. U osób, które nie brały melatoniny, była dwukrotnie niższa, 16,5%. Jeśli chodzi o przeżywalność w przeciągu 1 roku po rozpoczęciu terapii konwencjonalnych z albo bez melatoniny, to osoby, które brały melatoninę, miały przeżywalność 52,2%, a osoby, które nie brały melatoninę 28,4%. Czyli znowu
praktycznie dwukrotnie mniejsza przeżywalność, co oczywiście fajnie, można powiedzieć, wzmacnia te dane. I remisja, czy częściowa, czy całkowita, i przeżywalność w przeciągu 1 roku była praktycznie dwukrotnie większa u grupy osób, które brały 20 mg melatoniny dziennie. Co równie ciekawe, w innym badaniu, gdzie testowano melatoninę na osobach, które miały raka szyi i głowy, okazało się, że nie dość, że oczywiście melatonina, jak mówiliśmy, pomogła w osiągnięciu remisji i zwiększyła przeżywalność, ale również zmniejszyła m.in. zapalenie błon śluzowych i zmniejszyła ilość odczuwanego bólu. Więc mamy tutaj dodatkowe benefity ze stosowania melatoniny. Wiadomo, że zarówno chemioterapia i radioterapia są dosyć inwazyjne dla pacjenta, dlatego znowu ważne jest omówienie, jak melatonina może pomóc i w tym przypadku. Mówiliśmy sobie, że melatonina naturalnie jest produkowana w mitochondriach, żeby właśnie chronić mitochondria przed różnego rodzaju stresorami. I rzeczywiście badania dosyć wyraźnie pokazują, że melatonina brana suplementacyjnie jest w stanie rzeczywiście zwiększyć tą ochronę podczas tych terapii konwencjonalnych, czy jeszcze raz między innymi chemio i radioterapii. Jakich efektów możemy się spodziewać? W różnego rodzaju badaniach wyszło na to, że astenia, czyli to przewlekłe, chroniczne zmęczenie, była dużo niższa u pacjentów, którzy stosowali melatoninę. Kardiotoksyczność, czyli toksyczność dla mięśnia sercowego tych terapii, była znacznie zmniejszona przy braniu melatoniny. Neurotoksyczność, czyli uszkodzenie nerwów jako efekt uboczny tych terapii, było znacznie zmniejszone również w tym przypadku, oraz coś znowu, z czym borykają się całe mnóstwo pacjentów onkologicznych, różnego rodzaju kłopoty gastryczne, jak i upośledzenie produkcji m.in. krwinek i czerwonych i leukocytów było znowu znacznie zmniejszone, czyli ten efekt uboczny w przypadku brania melatoniny. I dopiero tutaj zaczynają się naprawdę kosmiczne wyniki, chociaż już mam nadzieję, że bardzo zainteresowały Cię wyniki tego, jak bezpośrednio na nowotwór i remisję będzie oddziaływała melatonina. Natomiast w tej samej metaanalizie właśnie, czyli w przypadku tych wszystkich nowotworów i suplementacja melatoniną zmniejszyła te wszystkie efekty uboczne w następujący sposób. Jeśli chodzi o trombocytopenię, czyli zmniejszoną produkcję trombocytów, czyli płytek krwi, to bez melatoniny trombocytopenia występowała u 19,7% pacjentów. Przy suplementacji melatoniną 2,2%. Czyli mówimy tutaj o ponad 8-krotnie mniejszym ryzyku trombocytopenii podczas brania melatoniny. Neurotoksyczność u osób, które nie brały melatoniny 15,2%, u osób, które brały melatoninę 2,5%. Znowu praktycznie 6 razy mniejsze ryzyko neurotoksyczności. Jeśli chodzi o zmęczenie, u osób, które nie brały melatoniny 49,1%, u osób, które brały melatoninę 17,2%. I co najważniejsze, jakie były efekty uboczne, przynajmniej z punktu widzenia tej metaanalizy, chociaż ja trochę bardziej rozwinę te efekty uboczne w dalszej części odcinka. Nie było. Nie zanotowano żadnych dużych efektów ubocznych. Bo jedyny tak naprawdę efekt uboczny, najczęściej melatonina jednak mówiliśmy, że będzie oddziaływać na zwiększanie senności, to jest zwiększona senność. Ale to jest ciekawe, nawet waląc 20 mg melatoniny przy radioterapii albo chemioterapii, jeszcze raz zmęczenie, to chroniczne zmęczenie, czyli astenia, 17,2% u pacjentów, którzy brali melatoninę i prawie 50% u osób, które nie brały. To daje do myślenia, jak mimo wszystko ochronnie melatonina będzie działała na mitochondria. Ponieważ przypominam, to jest taka analogia, którą mówiłem wielokrotnie w innych odcinkach, chemioterapia działa jak bomba atomowa. To znaczy walimy we wszystkie komórki w ciele, komórki zdrowe, komórki chore. Mamy tak naprawdę na celu, czy mamy nadzieję, że komórki chore padną szybciej niż komórki zdrowe. Te terapie moim zdaniem zyskują szczególny sens, jakiś zwiększony wymiar efektywności, kiedy mamy różnego rodzaju mechanizmy, które będą chronić komórki zdrowe. I właśnie jednym z tych mechanizmów, ruszyłem mikrofon, jednym z tych mechanizmów będzie właśnie suplementacja melatoniną. Warto również wspomnieć, że sama melatonina będzie miała dodatkowe działania właśnie jeśli chodzi o chemioterapię. Będzie zwiększała apoptozę, czyli będzie zwiększała wrażliwość komórek chorych, czyli komórek nowotworowych na te tradycyjne, konwencjonalne terapie poprzez zwiększanie częstotliwości apoptozy, więc zaprogramowanej śmierci komórki właśnie w komórkach nowotworowych, ale również znacznie zwiększa ogólnie też działanie różnego rodzaju tych środków antyneoplastycznych, więc po prostu przeciwnowotworowych w przypadku
już jakiejś odporności komórek nowotworowych. Innym właśnie badaniem, w którym testowano, jak melatonina może chronić przed efektami tych konwencjonalnych terapii, było 80 osób, 35 pacjentów z rakiem płuc, 31 pań z rakiem piersi i 14 osób z rakami przewodu pokarmowego. Zanotowano znaczącą redukcję, tutaj już nie było podane procentowo, ale znaczącą redukcję, jeśli chodzi o trombocytopenię i znaczącą redukcję, jeśli chodzi o właśnie to mastenie, czyli przewlekłe zmniejszenie. Zanotowano redukcję, ale nieznaczącą, jeśli chodzi o neuropatię i zapalenie żołądka. Nie zanotowano zmian, jeśli chodzi o wypadanie włosów i wymiotowanie. Głównym czynnikiem ograniczającym skuteczność i też częstotliwość stosowania m.in. chemioterapii jest tak zwana mielosupresja, czyli supresja szpiku kostnego. Właśnie ten efekt, ta mielosupresja powoduje, że zaczynamy produkować dużo mniej leukocytów, czerwonych krwinek i w pewnym momencie po prostu trzeba zaprzestać dalszego stosowania chemioterapii, bo organizm jest, mówiąc kolokwialnie, zbyt struty. Jedno z badań pokazywało właśnie, że suplementacja melatoniną w przypadku nowotworów układu pokarmowego przy leczeniu cisplastyną czy cysplastyną, która jest notoryczna, jeśli chodzi właśnie o to wywoływanie dosyć mocnej mielosupresji, pokazano, że melatonina jest znacznie w stanie łagodzić m.in. anemię, która będzie pojawiać się po takich terapiach. Co musimy wiedzieć, jeśli chodzi o farmakokinetykę melatoniny? Generalnie melatonina, po tym jak weźmiemy ją w postaci tabletki, są na przykład tabletki właśnie o takich zwiększonych dawkach, 5 mg, weźmie się 4 takie tabletki. Generalnie melatonina zaczyna działać po 20 do 40 minutach, mniej więcej wtedy zostaje wchłonięta z żołądka. Czas z kolei po rozkładu melatoniny jest stosunkowo niski, wynosi 45 minut. Średnio oczywiście podaje się, że ogólnie ta rozpiętość sięga od 26 do 128 minut. Teoretycznie sam zakres taki ochrony melatoniny, trzeba zwrócić uwagę ze względu na ten czas po rozkładu, nie jest bardzo wysoki i to jest jeden z powodów, dla których właśnie w niektórych badaniach nie podawano melatoniny wieczorem, tylko podawano przed chemioterapią albo w trakcie chemioterapii. Jeśli już wiemy, jaki jest czas półrozkładu tej melatoniny, ma to więcej sensu, wtedy jest największe stężenie. Natomiast nie bez powodu też, nawet u osób, które brały 20 mg melatoniny suplementacyjnie wieczorem i dopiero następnego dnia miały choćby tą chemioterapię, wciąż działała ochrona, ponieważ przypominam, że melatonina jest, no właśnie, takim poniekąd cudownym antyoksydantem, że metabolity rozkładu melatoniny działają jako antyoksydanty oraz sama melatonina będzie pobudzać enzymy antyoksydacyjne, które również będą zwiększać ochronę, więc można powiedzieć, nie skupiamy się na samej melatoninie, tylko na łańcuchu metabolicznym efektów takich różnego rodzaju pośrednich i bezpośrednich działania melatoniny. Natomiast jeśli ktoś chciałby właśnie sobie coś takiego wdrożyć, szczególnie dla osób, które ciężko znoszą te terapie konwencjonalne, jak najbardziej można rozważyć branie melatoniny wtedy przed. Trzeba się pogodzić z tym, że no właśnie, będą efekty uboczne, o których obiecałem, że powiem. Jakich efektów ubocznych możemy się spodziewać? To jest melatonina, możemy spodziewać się ospałości, możemy spodziewać się takiego ogólnego skołowania, zwiększona senność. Pamiętam, że to w jednej z prac przytaczano, że na przykład jeden z pacjentów po wzięciu tych 20 mg zasnął, natomiast lekarze byli poinformowani o tym, że ta melatonina, to była oczywiście część eksperymentu, ta melatonina będzie brana przed chemioterapią, więc było wszystko wiadomo. Więc warto swojego onkologa, czy osoby, które będą nad nami sprawować pieczę podczas takiej terapii, poinformować o tym, jeśli zdecydujemy się to wziąć. I jak zawsze polecam robić to po prostu w porozumieniu ze specjalistą, który sprawuje nad nami opiekę. Jest to najlepsza możliwa opcja. Więc będziemy mieć do czynienia z tymi rzeczami. Mogą objawić się rumieńce na twarzy, może obniżyć się temperatura ciała, w rzadkich przypadkach mogą pojawić się skurcze żołądka, chociaż to jest przynajmniej w żadnym z tych badań nie widziałem nigdy tego odnotowanego. Generalnie możemy raczej liczyć na senność i ewentualne zmęczenie po braniu takiej ilości melatoniny. Czas na podsumowanie. Co potrzebujemy wiedzieć o melatoninie? 5% melatoniny w ciele będzie produkowana przez szyszynkę i to źródło produkcji melatoniny jest zależne od cyklu dobowego. Robi się ciemno, produkujemy melatoninę. 95% melatoniny z kolei jest produkowanych w mitochondriach, w naszych komórkach i stanowi źródło ochrony przed różnego rodzaju stresem, m.in. tlenowym i stresem azotowym. Melatonina jest jak najbardziej skuteczna w leczeniu nowotworów. Przede wszystkim większość badań, które posiadamy, dotyczy leczenia czy wsparcia terapii, to jest tak zwana terapia dodatkowa, dotyczy leczenia nowotworów lit,
jelitych, czy jeszcze raz nowotwory piersi, nowotwory płuc, układu pokarmowego, jajników itd. itp. Melatonina w takim przypadku jest brana w ilościach 20 mg i w większości badań ta dawka jest brana wieczorem, natomiast jeśli będziemy chcieli, można również brać tą dawkę melatoniny przed terapiami konwencjonalnymi. Jak melatonina może pomóc? Przede wszystkim w połączeniu z terapiami konwencjonalnymi będzie wzmagać remisję albo częściową, albo całkowitą nowotworów, znacznie zwiększa przeżywalność. Jeśli chodzi o terapie konwencjonalne, będzie znacznie łagodzić różnego rodzaju efekty uboczne tych terapii, m.in. chemioterapii, takie jak mielosupresja i tym samym zmniejszona produkcja m.in. krwinek czerwonych, płytek krwi, leukocytów, więc naszych białych krwinek, które będą dawać, czy będą, można powiedzieć, kontrolować nasz układ odpornościowy i jego skuteczność. Sama melatonina, tak jak mówiliśmy, jest antyoksydantem wyjątkowym, ponieważ działa i pośrednio, likwidując różnego rodzaju stresy i tlenowy, i azotowy, oraz bezpośrednio poprzez zwiększanie produkcji enzymów przeciwutleniających, takich choćby peroksydaza glutationu, katalaza, dysmutaza ponadtlenkowa, oraz po tym, jak już melatonina zostanie zużyta, metabolity powstające z rozkładu melatoniny również są antyoksydantami. I melatonina dodatkowo będzie zwiększać apoptozę w komórkach nowotworowych, będzie również zmniejszać lekooporność różnego rodzaju nowotworów na właśnie te klasycznie stosowane leki czy terapie przeciwnowotworowe. Z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to, że to wszystko, te wszystkie korzyści nie są okupione praktycznie niczym, bo efektów ubocznych praktycznie nie ma. Do tej pory nie do końca rozumiem, czemu to nie jest to wiedza rozpropagowana, nie do końca rozumiem, czemu nie jest to jakiś jeden z protokołów wsparcia leczenia konwencjonalnego, zwłaszcza, że cena melatoniny po prostu na cykl takiej całej terapii, ja nie jestem pewien, czy to by sięgnęło 200 czy 300 zł, żeby kupić po prostu parę paczek i mieć dosłownie na parę miesięcy. Jeśli ty, twój bliski, ktoś wśród dalszych czy bliższych znajomych zachorował na ten nowotwór, warto podesłać mu ten filmik. Jest to naprawdę bardzo fajne wsparcie terapii konwencjonalnych. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze wszystkie uwagi, komentarze, pytania są mile widziane. Postaram się odpowiedzieć na tyle z nich, na ile dam radę. Tradycyjnie polecam swoje kursy flagowe Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka od A do Z przy pomocy systemu, który opracowałem, żeby przestać wydawać pieniądze ciągle na korepetycje, szkoły językowe, fiszki, podręczniki i tym podobne. Experts Incubator, czyli tak zwana polska kuźnia ekspertów, gdzie pokazuję, jak nauczyć i opanować wiedzę z dowolnej dziedziny od A do Z, jak zapamiętywać, jak tworzyć zrozumienie, jak wdrażać informacje, tworzyć pętlę informacji zwrotnej. Również tyczy się to zdolności motorycznych, takich jak choćby sporty, sztuki walki. Oraz kurs o jeden włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe oraz walczyć z różnego rodzaju upierdliwymi chorobami skóry głowy, m.in. uporczywym łupieżem. Jak zawsze 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby mi spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Wszystkie badania naukowe będą z kolei też przypięte pod filmikiem, pod tą muzyką, bo jest ich za dużo, żeby zmieścić je w opisie. Z kolei w opisie po rozwinięciu jest link do mojego newslettera, można go kliknąć, wpisać adres mailowy i tam wysyłam z kolei artykuły, słowo pisane, już niepopularne w tych czasach, które są o właśnie poprawie funkcjonowania pamięci, o nauce języków obcych i czasami o analizie i interpretacji badań naukowych. Jeśli z kolei zainteresowały Cię wszystkie te informacje, które wymieniłem w tym filmiku, chciałbyś je jak najszybciej przyswoić, można je ściągnąć w bardzo wygodnej formie gotowych fiszek elektronicznych. Ta opcja jest dostępna dla patronów. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie i jakby w trakcie tego miesięcznego patronatu, oczywiście można dłużej, można sobie ściągnąć talię do tego filmiku i do ostatnich ponad 90, ponieważ wszystkie te talie oczywiście były na bieżąco tworzone właśnie specjalnie dla patronów. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.